Yamaha gotowe. Nawigacja ustawiona, sprzęg spięty gotowy, opłaty drogowe świecą na zielono, kamera jeszcze tylko nie podłączona do aplikacji. Tu faktura za mycie Volviego. No więc dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku jedziemy do Włoch, konkretnie do Rzymu, ale zanim jeszcze dojedziemy do Rzymu, no to trzeba się po pierwsze załadować, a załadunek mamy w Bielsku Białej. Później się trzeba rozładować w Czechach i jak się rozładujemy, to wtedy się trzeba znowu załadować, ale już do Rzymu. Więc zobaczymy, czy się uda nam w końcu dojechać do Hiszpanii. Cel jest taki, że Hiszpania, miała być Hiszpania i w ogóle i Sewilla, ale ostatecznie klient nie potwierdził i nie było, niestety nie ma Hiszpanii, Sewilla. Tak się cieszyłam na to. Myślę, nie dość, że Hiszpania, to od razu taka daleka. A w Sewilli ja w ogóle nigdy w życiu nie byłam też, więc całkiem się cieszyłam. Ale jak to w transporcie bywa, wszystko się zmienia. Nie ma się co cieszyć, dopóki jeszcze nie ma zlecenia na biurku, a w sumie jak życie pokazuje jeszcze z Volvegiem, to nie ma się co cieszyć, nawet jak jest zlecenie, dopóki nie jest załadowane i nie ma zezwoleń. Więc to, że jadę Volvim, to oznacza, że Volvek stoi bezrobotny, biedny. Co mi tu tak piszczy? To nie pas. Jakieś tutaj nowe dźwięki są Volvim. No to pas. A widzicie? Muszę sobie rozmawiać. Bieda piszczy w transporcie. Ciekawe jak tam u Was z pracą. Ja Wam szczerze powiem, że ja dopóki byłam kierowcą, to ja nigdy nie wiedziałam, kiedy jest kryzys w transporcie, kiedy nie. Bo po prostu dostawałam robotę i pracowałam, nie? Ale to też się mówi o tym, że ostatni taki kryzys w transporcie, jaki teraz mamy, był w roku 2008. Od tamtego czasu zdarzały się jakieś takie zawirowania. Były biedniejsze czasy, ale trwały kilka miesięcy, się kończyły. A teraz to już trwa drugi rok, więc mam nadzieję, że się trzymacie. Jakoś to musimy przetrwać. Już drugi rok przetrwamy, musimy go przetrwać. Ostatnio brałam udział w takiej konferencji IRU i Appli robi taką konferencję co kwartał. I tam jest generalnie kilku specjalistów od paliw, od stawek. Porównują generalnie ostatni kwartał, to było podsumowanie kwartału czwartego w 2024 roku. No i tam generalnie ani szału, ani gorszego upadku nie przewidują na ten moment, więc no nic. Trzeba po prostu cały czas czekać na lepsze czasy i starać się przetrwać, więc mnie to też nie omija. Wiecie, ja zawsze się śmieję, ale mnie to też nie omija. No ale no, trudno. To już drugi rok udało mi się przetrwać, może mi się uda przetrwać do końca ten kryzys. Także jestem młodym przewoźnikiem. Firmę otworzyłam w 2021 roku, we wrześniu i już zdążyłam poznać, co to znaczą dobre czasy w transporcie, bo jak wystartowałam, to akurat ta górka wypikowała w górę, więc były świetne stawki, strasznie dużo roboty. Można było przebierać i już też zaliczyłam kryzys. Patrzcie, firma ma dopiero 4. rok, a ja już i górkę, i kryzys zaliczyłam. I to taki kryzys, który myślę, że będzie wspominany przez długie lata, tak jak ten 2004 rok. Jak rozmawiam z przewoźnikami, to mi mówią, to jest jeszcze gorsze niż 2008, powiedziałam 4, gorsze niż 2008 rok, więc przewoźnicy trzymajmy się jakoś. No i kierowcy też, no bo widzę, że jest dużo zwolnień. Wiadomo, że kierowca zawsze pracę znajdzie, ale jak jest kryzys w transporcie, to oznacza po prostu, że jest dużo byle jakiej roboty. I cały czas Was przestrzegam, kierowców i takich przewoźników jak ja z jednym czy z 2 autami. Jest teraz tak strasznie dużo oszustw. Ja dużo rozmawiam z różnymi ludźmi i są takie oszustwa, jakich nie było od lat. Ja już słyszę nawet o tym, że przewoźnik potrafi dostać zlecenie podszywające się pod znaną wielką firmę z dobrą reputacją. Dostaje zlecenie od spedycji, która właśnie udaje po prostu, powiedzmy, znaną markę. No i wykonuje transport, wysyła papiery, wysyła fakturę i ta faktura nigdy nie zostaje opłacona i gdzieś tam dopiero się wtedy dobija do tej znanej marki. Ta znana marka mówi, ale to w ogóle nie jest nasza faktura, myśmy nigdy nie mieli takiego zlecenia, my nie mamy takiego klienta. No i więc trzeba uważać. Ale z tych negatywnych rzeczy to już koniec. Teraz pozytywne. Pozytywne jest takie, że jedziemy Volvim. Volvi to jest bardzo dobra ciężarówka. Taka przyjemna, taka misiowa. Volvi jest kochany, więc powinno być tej trasy bardzo bezstresowo, ale ja nie prowokuję losu. Trochę się napracujemy tej pracy, nie będzie tej trasy nie będzie lekko, ja nie chcę prowokować losu. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. AdBlue jest zatankowane do pełna. Patrzcie, jak spada ryzyko niepowodzenia od razu.
Dobra, jedziemy. Taki jest to poniedziałek. Jest minus 5 stopni. Dawno tak nie było. I ładny wschód słońca. Kawy nie wzięłam. Volvi stał w ogóle na Volvo z kabiną jak zawsze. I powiem Wam coś jeszcze, że Volvi ma nowe akumulatory. Ostatnio był jakiś tam problem właśnie z jakimś czujnikiem od prądu i został wymieniony, ale też już w sumie tak nie trzymał Volvi tych prądu, napięcia, więc Volvi ma 4. rok i to jest pierwsza wymiana akumulatorów, więc spoko. Volvi ma złoty kontrakt, więc całe szczęście płacić za to nie musiałam. No i taka to jest robota. Ale jeszcze mamy jedną małą rzecz do zrobienia przy Volvi, mianowicie mamy nieszczelną wtyczkę, złącze pneumatyczne w sprzęgu, ale mam już ze sobą część, więc po załadunku mam też umówiony już warsztat w okolicach załadunków, więc pojedziemy, zrobimy, dlatego też idziemy wcześniej na załadunek. Mam nadzieję, że nas załadują, bo teoretycznie jest na 11, powinniśmy być pół godziny szybciej, ale też już powiedzieli, że szybciej też w ogóle całkiem można szybciej załadować, bo towar jest gotowy, więc taki mam chytry plan, że wystartowałam dużo wcześniej po to, żeby sobie zrobić zapas czasowy na tą naprawę. A tak w ogóle, a później jeszcze tankowanie. A tak w ogóle to mi się dzisiaj śniło, wiecie co? Śniło mi się jakiś track show. Śniło mi się, że Alex z Piomaru zrobił jakąś taką imprezę trackerską. No i że się nazjeżdżali tacy, ale taka mała impreza trackerska, także tacy tylko znajomi przewoźnicy się pozjeżdżali i w sumie była impreza, taka impreza. Czasami jest tak, że jest ciężko wystartować. No ale dobra. Volvi taki przymrożony przez weekend. Ciekawe, czy jak teraz na przykład już dojadę do Hiszpanii, jak załaduję się do Rzymu, to ciekawe, czy tak się okaże, że zadzwoni ktoś i będzie pytać o Volvego, że gdzieś tam coś trzeba. Miałam ostatnie zapytanie o Volvego na jeden dzień pracy, ale 1000 km dalej. Więc wiecie, jechać 1000 km dalej po to, żeby jeden dzień pracować i później zjechać, to jest generalnie raczej kiepski biznes i nie wzięłam tego. Patrzcie, zamiast robić tak, to jeżeli macie Ewę z Eurowagu, to podjeżdżacie i zielone, jedziecie. Piękne, piękne. No i oczywiście, co jest najlepsze, to wszystko idzie na jedną fakturę. Zbiorczą, więc nie ma kwitków. To jest piękne, więc na samej takiej jednej autostradzie macie 2 kwitki mniej z trasy. Więc jak są czasy takie ciężkie jak teraz, no to po prostu trzeba na każdym etapie, na każdym kroku patrzeć, gdzie można jakieś tam zaoszczędzić. A jak księgowa dostaje regularnie mniej kwitków z trasy, no to mniej księgowych trzeba w firmie, żeby zrobić wszystko. Jak mam wszystko na jego fakturze. Jedziemy.
Jak wynika z adresu, idziemy się meldować, bo widzę, że ktoś tam w budce jest. Ja się tam nie zmieszczę przecież, jak? No jak? Troszkę się ciasno zrobiło na wjeździe. Po co ten kierowca wjeżdżał, to nie wiem. Już wiedział, że jestem złamana. Wiedział, że są barierki, że jest wszystko. I podjechał i mi rękami macha, nie? Niczego nie się spodziewał, że co, że będę mógł wycofywać na ulicę, jak to on mi podjechał. Musimy się tu odnaleźć. A pani mówiła, że po drugiej stronie całkiem. Cześć! Cześć! Witam cię z tego, Cześć! z Facebooka. Cześć! Gdzie tu się trzeba Ale co meldować? chcesz? No, Prosper Plus. Rozładunek czy załadunek? Załadunek. Musimy biec dookoła, No, rozumiesz? I jak się skończą, rozumiesz, te rampy, No. to tam jest biuro, bo to są rozładunki. dobra, czyli na samym końcu po drugiej stronie. No, dzięki, dobrego dnia! Takie coś tu mają. No dobrze. No dobrze. Dobrze, zobaczymy jak to będzie. Idziemy się meldować do biura. Mam nadzieję, że to będzie. Wiecie co się stało? Dostaliśmy od razu rampę. Chyba sobie tutaj na główną wycofuję całkiem. Czy będzie pod rampę wjeżdżać? My mamy rampę 31 w każdym razie. Poczekajmy. On tam wjeżdża w dalszą rampę. To też dobrze, że nie blisko naszego, będzie łatwiej wcofać. To nam kurier zaraz wjechał, widzicie? Taka robota. No nic. Patrzcie, to był starszy kierowca, a wcofywał na kilka razy. Czy to oznacza, że nie potrafi manewrować, jeździć? Nie. To oznacza, że nawet staremu kierowcy czasami się trafi gorszy dzień do cofania i się cofa na kilka razy. To jest zupełnie normalne, także młodzi, jak się boicie i wstydzicie, to się nie bójcie, nie wstydźcie, to się każdemu zdarzy. Że się człowiek poprawia i poprawia i poprawia i kurde, i to nie wchodzi, nie? A czy mi to dzisiaj wyjdzie? Zobaczmy, czy mi to wejdzie, czy nie. Prawie. Tylko nie do końca. Ale już wiem, o co chodzi tutaj z tymi rampami. Fajne rampy, bo jest dużo miejsc, ale nie fajne, bo nie mają linii. Także jak jest starszy kierowca, to może ma na przykład musi okulary założyć, no to już tak trzeba, wiecie, się dobrze wpasowywać. Nawet tu równo wyszło, ale czy o czymś nie zapomniałam? Nie zapomniałam, tylko chciałam się ustawić na wprost. Idziemy otworzyć drzwi. Wolb, jak ci ładnie felgi umyli. Zafika was tam wezmę na otwieranie reszty drzwi. Wyrównamy. O! Widzę już? Troszeczkę dojdziemy. O, dobra. Idziemy otwierać drzwi. Wiecie, co mi przyszło do głowy? Teraz otwierałam te drzwi, tam jest ta szefowa. I powiem wam szczerze, że ta naklejka już zaczyna wyglądać kiepsko. W kontekście takim, że się odkleja. No i tak sobie pomyślałam, że może by zrobić nową naklejkę na drzwi. Jakąś taką, nie wiem, tak mi przyszło w tym momencie do głowy, nie? Że na przykład zdjęcie Volvega
z tyłu. I tam taki napis, nie? Że to jest mój starszy, mój większy brat. Nie wkurzaj mnie, bo mu się poskarżę. Jechał ostatni kierowca i widzę, że starszy sobie lubi to zakładać, ale po co w sumie to ja nie wiem. Bronić mu w sumie nie będę, bo to i tak jest na luzie przecież. Co, drzwi się tu zamykają? No i co, brakło centymetra, tak? Pierwsze. Ja sobie to znowu ściągnę. Bo mnie to z kolei wkurza. Kierowca chce to sobie używać, to sobie używa. Ale ja nie będę, bo te drzwi się zamykają. Dobrze, bez problemu, więc... Jeszcze się musimy podnieść. W sumie to nie wiem, może trzeba będzie jeszcze podnieść dach, ale no nie wiem. Zobaczymy. Oby szybko załadowali, to pojedziemy szybko na warsztat. Jak szybko pojedziemy na warsztat, to jeszcze szybko pojedziemy zatankować. I jak szybko pojedziemy zatankujemy, to szybko pojedziemy na rozładunek. O, a drugiego nie wziąłem. Widzę, że tu kierowcy siedzą w autach, więc chyba nie będę musiała być przy załadunku. Ach, jeszcze musimy się podnieść. Zobaczymy, czy to się uda, bo jestem dość blisko gum. Podniesiemy i spuścimy z ręcznego. Idę spuścić z ręcznego, bo mi się to nie podoba. Jeszcze można pójść. No dobrze. No i Volvo gotowe do załadunku. Czekamy. Te pasy jeszcze sobie pozgarniam, że jakiegoś sławka schowam. Dobrze. Więc teraz sobie tak, sprawdzimy adresy. Jeszcze jedna rzecz. Raz, że troszkę odjadę, bo tam... O, to nie pracowało tak trzeba. Dobra, ale jeszcze sobie oś opuszczę. Opuszczę sobie oś pomocniczą, bo tak jest lepiej do załadunku. Tam wózek będzie jeździć, to będzie po prostu pomoc. Czemu ona nie chce upaść? O, dobra, napadła. Dobrze, mamy wszystko. Teraz otwórzmy tą paczkę, zobaczymy w ogóle. Ciekawe, czy to jest to, czy nie to. A gdzie jest mój multitool? No, tak się pakowałam, że jak gdzieś tego multitoola spakowałam, ale gdzie? Wiecie, gdzie jest mój multitool? Ja tu jestem jeszcze z niczym nie rozpakowana, ale czekajcie. No to jest kuchnia. Jak jest kuchnia, to otworzymy takim zwykłym nożem. Mateusz do tego pudełka włożył. Goldhoferowego. Co mamy? Jest ciekawa jestem, czy ja bym takie coś w stanie była sama wymienić. To kurczę, powiem wam szczerze, że to nie powinno być. Czy to jest to samo? Mam nadzieję. Duomatic, ale patrzcie. To się dosłownie skręca. To powinno się dać przekręcić po prostu. No ale nic, nigdy tego nie robiłam, więc wolę, żeby to zrobił warsztat rzeczywiście. Ale będę obserwować i się sama nauczę na przyszłość. Ale tu wygląda na to, że filozofii nie mam. To jest dosłownie przekręcenie jednego do drugiego. Ale ja Volvim narzędzi w sumie nie mam. I tu jest jeszcze jeden. Taki pneumatyczny, więc lepiej, żeby to oni zrobili. Teraz jeszcze sprawdźmy tylko adres, gdzie to będziemy jechać na tą wymianę. Dobra, więc teraz tak, to jest nasza trasa na jutro i rozładunek mamy na 10 bodajże, czyli o 9 trzeba być. 9:30 najpóźniej. I teraz tak, tutaj idziemy wymienić tą końcówkę, Mazań-Cełowice, czyli to jest tutaj.
Widzicie, jest kilka. Jest adres niedokładny, na to wygląda, ale że to jest tu. No dobrze, więc wygląda na to, że to jest mniej więcej tutaj. Dodaj postój. Dobrze. Więc jest to rzeczywiście bliziutko. I teraz jeszcze, proszę Państwa, musimy zobaczyć, gdzie my tu możemy zatankować. Ja patrzyłam, że wstępnie, generalnie normalnie to bym tankowała teraz na Eurowagu. Widzicie tutaj. No, ale jest kawałek. Też paliwa mam 3/4. Więc zobaczmy, jakie tu są ceny. Jak widzieliście, tam miałam 4,78, jakoś tak. To też jest tak, że im więcej się tankuje, tym większe się zniżki ma, ale pamiętajcie o tym znowu w kontekście oszczędności, że zawsze można wszędzie próbować negocjować. Więc tam niestety przez Ostrawę nie jedziemy, ale tu właśnie patrzyłam, że jest moja. Więc sobie wpiszemy na tą moją, co mamy w sieci akceptacji. Już jest to tutaj, tak? Cieszyńska. Tu jest jakiś korek, no ale nic, patrzcie, bo tak czy tak będziemy jechać tędy. Czyli sobie tutaj tylko troszkę zjedziemy. Tu jest zjazd, czy nie ma? No zobaczmy, jak to wygląda ten dojazd. Czy trzeba raczej gdzie indziej szukać stacji? To jest mała stacja, ale nam starczy. No. Jest dojazd szybki, więc będzie ok. Ta stacja, widziałam, że tam jest taka w 2 kierunkach. Jak patrzyłam, widzicie? Takie coś. Nie, źle, to ma być Skoczów. To nie tu. Tak się dziwiłam, że tam nie widzi stacji. Jeszcze raz. Cieszyń. Skoczów. O. No. Takie coś nam wtedy wychodzi. Też tragedii nie ma. Zakazu nie ma, więc pojedziemy tak, a później już może tak zjedziemy. Czy tu nie ma? A nie, tu nie ma. Nie ma tutaj dojazdu. Że na pewno nie ma, tak? Dobrze wygląda, że nie ma. No dobrze, czyli trasa jest ustawiona i wygląda tak. Czyli jedziemy za Pragę. No dobrze, więc teraz, jak już jestem poustawiana ze wszystkim, to zjem rogalika. Spałam dzisiaj u siostry, to jest pół rogalika, bo to jest walentynkowy rogalik, który ma swoją drugą połowę. Tylko, że z piątku, ale wciąż pycham. No, dobry. Już by mogli zacząć ładować. Już jest 10. No to papiery i gotowe do jazdy. Robiłam sobie zdjęcia. Na tej bombie nic nie wydamy. Jakiś on tylko plastik, nic wartościowego, ale na to nie chcę nic opisane z CMR. No dobrze, proszę Państwa, dokumenty są już podpisane, opieczętowane. Pieczątka firmowa, pieczątka, że nie byłam na załadunku i pieczątka, że nie ma wymiany palet. Takie tam cwaniackie rzeczy. Cwaniackie, nie cwaniackie, no po prostu widzicie, takie czasy. Z każdej strony trzeba się zabezpieczyć. Żeby mnie tam za chwilkę gdzieś nie obciążyli na przykład za palety albo za coś. Ja w ogóle nigdy nie robię wymiany palet, ale to, że ja nie robię, to nie znaczy, że inni by nie chcieli albo nie chcieliby skorzystać na tym, że coś tam jest na przykład niedozauważone. A wiadomo, że jak w przeciętnej firmie jest dużo aut, no to dużo kierowców. Zawsze statystyka jednak pewnie dowiedzie swego. Ktoś coś zapomni, ktoś coś nie dopatrzy, no i kto i zarobi na to. No więc popatrzcie, jest 11:10, a ja jestem już załadowana i już wyjeżdżam, mam papiery gotowe, więc fajnie. Teraz jedziemy zrobić wymienić to złącze sprzęgu, pneumatyki. Więc proszę Państwa, to jest jeszcze jedno zadanie.
I później zostanie nam jeszcze jedno, mianowicie zatankować. I wtedy to już można w końcu spokojnie jechać. Co prawda mam więcej niż pół zbiornika paliwa, ale wiadomo, że zrobimy jakiegoś tripa teraz po zachodzie. Więc ciekawe, czy w ogóle dobrze jadę. Tak jest. Wywinęłam się. Popatrzcie, wyjeżdżamy praktycznie z Polski, teraz jest 3 stopnie. No, więc wyjeżdżając, zaczynając ten dzień było minus 5 stopni, a w tym tygodniu będziemy jeszcze w Rzymie. Ja nawet wzięłam swoje legendarne czarne japonki już, sandałki. Mam taką delikatną nadzieję, że tam w Rzymie będzie troszkę cieplej. Czy będzie? Zobaczymy. Nie sprawdzałam temperatury. Powiem wam, jaka jest temperatura w Rzymie w lutym. Wtorek. Jutro się ładujemy dopiero po południu, także mamy w ciągu dnia takie okno, ale to i dobrze, bo ja mam kilka rzeczy do załatwienia, więc sobie popracuję w ciągu dnia, wykąpię się, wymaluję, będę piękna, zrobię jakieś zdjęcie, coś nagram na TikToka, bo tego TikToka ostatnio trochę zaniedbałam jakoś. Trochę miałam ostatnio dużo mniej natchnienia do tego, żeby nagrywać, no ale może wróci. Jak jedziemy do Rzymu, to brzmi dobrze. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, więc jak wyjechałam, no to gdzie miałam zajechać? Jak nie do Rzymu. A tak w ogóle to wiecie, co wieziemy? Wieziemy konewki do podawania. Bo przecież wiosna idzie. Cały Volvi konewek. Nie, mam taką naprawę małą do zrobienia. To sobie objedziesz i tam ja to zawołam chłopaków. A bo ty też jedziesz, tak? Podjeżdżasz? Tak, ja tylko przyjdę zobaczyć, mówię, kurde, że Iwona, nie, no to z To ja. No. Dobry? Dobry, zaczynamy od zdjęć, a potem będziemy... Właśnie nie wiem, czy mogę tak prosić. Dobra, nie ma problemu. Bo wiecie, o co chodzi, tak? Czy nie? Bo to Mateusz tam będzie mi no. dzwonił. Chodzi o to złącze. W ciągniku? Aha, w ciągniku. W ciągniku, tak, no. Naklejka już taka o. No dobrze. Tak sobie kierowca poradził, bo tutaj widzicie się rozszczelnia. O tutaj. Wygląda na to, patrzcie, że po prostu się tutaj przekręca. Nie ma tu filozofii. Ale to się też okej. No dobrze. A co pani potrzebuje? Bardzo miło Panią poznać. Gdzie one są tutaj, tak? No. Czekamy. Tu nie ma żadnej filozofii, nie? Nie. Poza tym, że to... Widzicie? Czyli to się tylko tu odkręca, później to się ściąga. To pewnie całość schodzi i zakładamy, zakręcamy i tyle. Tak coś czułam, że tu nie ma filozofii, ale się bałam, że będzie gdzieś jakiś haczyk. No nic. Ale to będzie usterka tego drugiego złącza. Nie, bo to wygląda na to, że ono się po prostu już nie domykało. Ale którego złącza? A. Bo ta szczęka po prostu ona nie zamykała do końca już. Tam ono zresztą jest takie gładkie, się zdaje, że... Nie, uszczelki są raczej w tym właściwie. No bo tu wszystko dobrze idzie, kurde. Niech pan mnie chwali. A jeszcze kamera na ręce, to się ręce trzęsą, co? Czy nie? Już swoje przeżyłem w życiu, także... Tak?
Także mnie to nie bardzo. To mój pierwszy raz z takim zaworem. Człowiek całe życie czegoś uczy. O, dobrze, że wchodzi, dobrze, nie trzeba rozwiercać. To znaczy, że dobrze dobrana część zamienna. No właśnie, szczerze powiedziawszy, to tak wyszło nagle, że ja dlatego się nie brałam za to sama. Się okaże, że część nie taka, trzeba będzie choćby tą blachę rozwiercić, co ja sama w trasie nie rozwiercę tego. Ale dobra, szybko zrobione i można teraz bezpiecznie jechać. Co to będę miał podpiąć? Trzeba ten... No właśnie, i trzeba tak... To może ja, albo to trzeba tak jakby pierwsze górę wsunąć, a wtedy dopiero. O tak. O, siedzi, Zadziałało. siedzi. No to Cudniutko. pięknie. 5 minut i zrobione. No dobrze. Szybko To to biorę, bo nie wiem od czego to jest. Nie, to jest końcówka w razie właśnie ta tutaj. Aha, czyli to jest od tego, tak? No, powinny być dwie w zasadzie. No jedna była. Chyba, że jest jeszcze w pudełku, może druga gdzieś, a... No dobrze, dobrze, super. Zbieramy gazety. Super, to dziękuję. Stary Idę. zawór gdzie? No wyrzucić on taki. Co ja z nim zrobię? Dobra, wystarczy. Patrzcie, kawę dostałam. No i słuchajcie, po robocie zrobione. Tak coś podejrzewałam, że to jest na moje możliwości, więc no ale dobra. Nie wiedziałam, następnym razem będę wiedziała, a też pewnie szybko się takie coś nie zdarzy. Jest faktura. Ile za taką naprawę? Zgadnijcie? 100. Więc szybka robota, ale więc na pierwszy rzut oka wydaje się dużo, bo było 5 minut roboty, ale jako właściciel firmy ja rozumiem, co to znaczy hala. Rozumiem, że 5 minut było samej roboty, ale od wjazdu do wyjazdu, czyli tyle, ile rzeczywiście było zajęte, no to słuchajcie, to było więcej. Więc myślę, że to jest jak najbardziej uczciwa cena, biorąc pod uwagę, że nie było to robione gdzieś na jakimś żwirowym placu, tylko na ładnej nowej hali. To wszystko, jak się prowadzi firmę, ostatecznie wlicza się w cenę, więc fajnie. I jeszcze jedna ciekawostka, że nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce taki wyciek powietrza w ciężarówce nieusunięty jest podstawą do utracenia dobrej reputacji przez przewoźnika. A dobra reputacja jest jednym z kilku załączników do licencji transportowej, co oznacza, że przewoźnik może utracić licencję transportową, jak gdzieś tam powietrze cieknie w zestawie, więc miejcie na to oko. Też ostatecznie pewnie zależy wszystko od inspektora, od policjanta, ale wiecie, jak to jest. Jest na to przepis i jak ktoś będzie chciał, no to będzie mógł. I będzie mieć do tego prawną podstawę, więc trzeba się pilnować na każdym kroku, bo każdy szuka, gdzie zarobić. I kierunek Cieszyn. Wait, tu nie było jeszcze zjazdu, dopiero tu, ale dobra. I teraz jest jeden ostatni punkt na trasie, który musimy zaliczyć, żeby już móc jechać w świat. Do Rzymu, bo wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, dlatego tam jedziemy. No więc paliwo. Jak tak teraz jadę, to mi jeszcze przyszło do głowy, że w wolnej chwili muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, mianowicie poduszki. Auto już ma 4 lata. To jest możliwe, że guma poduszek na złączach trochę traci już swoją właściwość i że gdzieś w którymś momencie się osłabi i gdzieś w którymś momencie trzaśnie. Musimy to sprawdzić. Sprawdzić poduszki można bardzo łatwo, tym bardziej, że nie mamy żadnych wycieków powietrza w zestawie, więc wystarczy wziąć, załóżmy, płyn do mycia szyb, czy płyn z wodą, coś co się pieni i po prostu poduszkę spryskać. Pierwsze ją rozłożyć na maksa, wtedy ją napompować, spryskać i obserwować, czy gdzieś tam nie leci jakieś powietrze. Jak leci powietrze, no to już jest to wskaźnik do tego, że
Może ją trzeba wymienić, żeby nas nie zaskoczyła w trasie wielkim wybuchem. Wiecie, co się stało właśnie? Oj, czekajcie, niech skręcę. No więc chciałam sobie podłączyć drugi telefon do ładowania. Wyciągam kabel, który leży na ziemi. A ja tutaj mam jeszcze swój bagaż wrzucony, nie? Porzuciłam wszystko na tunel, jakiś tam, widzicie, torba z jedzeniem. No i plecak, no i bańka też. Bańka z wodą też, nabrana woda. No i tak patrzę, kabel mokry jakiś. Skąd jest tu mokry? Patrzę. A tu jest trochę zalany. Bo zawrót, bo od bańki pod wpływem innych rzeczy tutaj się trochę otworzył. Ta bańka się zrobiła lżejsza, więc patrzę, że nawet tutaj mi naciepało na masakra, torebka. No nic, dobra. Zróbmy to, co mamy zrobić i trzeba będzie suszyć. Ale jak pojadę na stację, to sobie pomyślałam, że kupię sobie worki na śmieci. Komuś nie odmachuję, to nie dlatego, że nie chcę, tylko nie widzę. No, chyba jednak odwrotnie. Zajechałam. Czy mi to sięgnie, czy nie? Czy my się tu jakoś obrócimy, żeby drugą stronę zatankować? To szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonana. No trudno, przynajmniej wtedy jedną zatankuję. Nie sprawdzałam dokładnie tej stacji. Myślałam, że będzie taka bardziej, wiecie, że dla ciężarówek przejazdowo. I wtedy sobie jakoś poradzę. Tankujemy do pełna, jedziemy do Włoch, czy nas tam nie okradną z tego paliwa. No, już nie przesadzają. 290. A tutaj niestety, ale nie ma Eurovac Pay i płacenia aplikacją, trzeba iść osobiście. Powiem Wam, że ten tutaj dla mnie taki jest średni. Już Wam pokażę, czemu. Jest dużo miejsca, ale jest taka, widzicie, górka. Do tandemu to nie jest fajne, bo pamiętacie, co było na serpentynach? No i patrzcie, że jest stacja. Tu można płacić Eurovagiem przed Cieszynem w kierunku na zachód i jest to Amik. Widzicie, tylko jest nieoznaczony, także jakbyście też jechali i też myśleli, że nie ma, to właśnie była tak oznaczona, że w przeciwnym kierunku taka sama stacja i jest napisane, że jest. Tak mnie zastanowiło to, że na tej niby nie ma. Cześć. Więc zatankujemy i będzie z głowy. Z niepotrzebnie zjeżdżałam. No to dobra, to jest z przodu zdjęcie. Dzięki. Nie ma za co. Nie, tylko tu waliło. Zdjęcie? Dziękuję. Nie ma za co. No i po robocie. Teraz to jedziemy. Jedziemy na drugi koniec Europy. Do powodzenia! Dzięki. Mamy zatankowane. Coś tam mało weszło paliwa tak na ten. Albo pewnie się już przelało na tak z drugiej strony. W każdym razie mamy teraz paliwo na fulla. Kartę schowam, bo szybko tankować nie będziemy, bo to jest Volvi. Volvi mało pali i ma 1400 litrów. Trzymajcie kciuki, żeby nas nie okradli. Nigdzie. Właśnie na zachodzie, jak to ten kierowca, kolega powiedział. Nie gniewajcie się wszyscy z zachodu, no ale u nas paliwo nie ginie. Co ja zrobiłam, że to nie? To jest sprzęg do piszczenia. Dobrze, tu sobie wyzeruję, że od tej pory mam 0. Więc widzicie, kombinowałam z tym zjeżdżaniem na stację, a w sumie zupełnie niepotrzebnie, bo się okazało, że tu jest stacja, więc zapamiętajcie sobie, że na Cieszynie w kierunku zachodnim tutaj nie jest właśnie oznaczony Eurovac, a można tutaj płacić na tej zielonej stacji. Zapamiętajcie, że zielona, biało-zielona. A można sobie tutaj normalnie płacić Eurovagiem i nie ma problemu. Także teraz to już, proszę Państwa, jesteśmy gotowi do tego, żeby jechać w świat. Jedziemy.
No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Black Knight, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Graham Robinson, Franz Zajc, Aaron Lada, Michał Chojnacki, Kevin Rafferty i Adelmo Filio.